Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Z dnia na dzień wzrasta zainteresowanie farbami amerykańskiej firmy Mission Models i z racji tego, że już minęło trochę czasu od pierwszego filmu dotyczącego tych farb właśnie, które widzicie w tej chwili na ekranie, z racji tego, że wielu z Was skleja w tej chwili w samoloty Dromader w skali 1,72 oraz 1,48, chciałbym Wam zaprezentować, jak używać tych farb, czyli jak po prostu malować tymi farbami i co jest do tego potrzebne. Ja na przykład wychodzę z założenia, że do danych farb powinno się używać chemii, czyli tinera, jak i również dodatkowego takiego płynu poliuretan tego samego producenta. Mission Models są to farby akrylowe, pakowane w butelki, tak jak tutaj widzicie, plastikowe, które zawiera 30 ml farby, czyli jest to naprawdę bardzo dużo. Ja mogę na przykład Was zapewnić, że te farby mają bardzo długą żywotność, czyli nie powoduje czegoś takiego ta farba, że ona obkleja powiedzmy wewnątrz butelkę plastikową, tylko jest cały czas, jak ja to mówię, żywa. Czyli cały czas możemy jej używać. W środku oczywiście jest kulka do mieszania tej farby i tak naprawdę tutaj wystarczy kilka wstrząśnięć i mamy już wymieszany pigment, powiedzmy, z płynem rozcieńczającym farbę. Do tego zawsze używam tego płynu, czyli to jest cleaner, thinner, jednocześnie do rozcieńczania tych farb oraz również mycia aerografu. I on jest pakowany, tutaj z tego co pamiętam, to jest 60 ml wtedy. No i do tego warto też użyć taki płyn, który nazywa się poliuretan. Poliuretan używany jest w farbach Mission Models, ponieważ jest to firma prowadzona przez modelarza, do lepszego przepływu farby poprzez aerograf oraz w pewnym sensie ulepszacz tych farb. Można powiedzieć, że też jest bardziej, te farby stają się trwalsze na danym modelu, czyli nie trzeba tych farb dodatkowo zabezpieczać. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie zaprezentować te farby, w jakich proporcjach ja maluję tymi farbami. I tutaj użyję średniej klasy aerografu firmy H&S, czyli to jest Evolution Solo Line. Bez żadnych tutaj z wysokiej półki aerografów, tylko aerografem właśnie Evolution Solo Line z dyszą 0,2. I zaraz przejdę właśnie do przygotowania odpowiedniej mikstury i pomalujemy sobie, uwaga, elementy modelu. Nie to, że będę Wam pokazywał na kartce, powiedzmy, malował, tylko pokażę Wam, jak mniej więcej ta farba kładzie się na małych częściach i jak można tą farbą pomalować. Więc teraz pozwolicie, że sobie przygotuję odpowiednią miksturę. Stanowisko jest przygotowane. Biorę teraz sobie żółtą farbę, a nie, przepraszam, pomalujemy najpierw czarną farbą. To dokładnie jest, posłuchajcie, primer. Po prostu użyję primera jako farby czarnej i pomalujemy sobie kilka elementów tego modelu, właśnie haubicy od First Fighta na kolor czarny. I teraz tak, ja sprawdzę jeszcze, czy pojemniczek, właśnie, czy pojemniczek jest czysty, teraz można powiedzieć, jest czysty. I biorę sobie 5 kropli. Następnie do tego doleję sobie, jeżeli dałem 5, praktycznie 6 wskoczyło, to dam sobie 3 krople tinera. I 1 kroplę poli. I te proporcje farby thinner, jak i również poli wymieszam sobie w tym pojemniczku po Kinder Joyu. I następnie przeleję do aerografu. Tu zaznaczę, że farby Mission Models są praktycznie bezzapachowe.
I to są farby oczywiście akrylowe, więc jeżeli malujecie w domu, to jak najbardziej polecam Wam te farby. Tu sprawdzę zawsze sobie, czy wszystko jest prawidłowo, a można sobie jeszcze po prostu delikatnie wymieszać przed malowaniem na tak zwanym wstecznym biegu. Jak widzicie, są to małe elementy, więc ja tak z daleka będę malował, żeby, no powiedzmy, zapodkładować te elementy po raz tak naprawdę drugi, ale tu po prostu malujemy sobie na czarny kolor te elementy, które mam zamiar pomalować, a jednocześnie widzicie, jak ta farba się rozkłada. Jeżeli chodzi o proporcje, to już macie, zresztą zaprezentuję je jeszcze raz, oczywiście na ekranie będziecie widzieć, jak i również w opisie. Jeżeli chodzi o precyzję tego malowania tą farbą, to tutaj spokojnie możemy sobie, powiedzmy, jeżeli malujemy więc na przykład jeżeli ktoś sobie chce zrobić pre-shading, to jak najbardziej. Widzę, że się farba już powoli kończy. A nie, jeszcze jest. Więc jeżeli chodzi o pre-shading, to tak samo sobie spokojnie może pomalować. I ta farba tak naprawdę zapodkładować, pomalować można idealnie. Farba podkładowa również może służyć jako standardowa farba, nie ma żadnego problemu. Tak oto prezentują się elementy pomalowane farbą czarną. I teraz pozwolicie, że ta farba wyschnie, ja ją przesuszę, a w międzyczasie umyję też aerograf i zaczniemy używać koloru żółtego, tak jak właśnie teraz jest najbardziej modny kolor czarny z żółtym, ze względu na to, że wiele osób maluje PZL M18 Dromadaire. Czarna farba podeschła, teraz zamaskowałem taśmą maskującą płytę pancerną od Armaty. Biorę teraz farbę żółtą MMP 007 Yellow i powiem Wam, że tutaj moim zdaniem ta farba bardzo dobrze pasuje, jeżeli chodzi o na przykład Dromadera, który częściowo jest pomalowany makadłub, skrzydła i tak samo farba czarna do namalowania specjalnych pasów na skrzydle. I tak samo sobie wezmę tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 5 kropli farby. To jest bardzo dużo wziąłem do namalowania tych kilku linii, ale dlaczego? Ponieważ będziemy dość nietypową farbą, żółtą malowali, aż na czarny kolor, więc tak naprawdę czarny kolor, tak naprawdę to powinienem pomalować na żółto najpierw, na ten jasny podkład, żółtą farbą, przynajmniej 2 razy tak naprawdę, bo żółta farba jest dość nietypową farbą i ciężką za pierwszym razem, żeby ona pokryła daną powierzchnię, więc warto 2 razy pomalować 2 cienkie warstwy. No tak, żeby po prostu nie przebijało nam farba podkładowa. Teraz do tego sobie dodam tak samo raz, 2, 3 krople cleanera, a jednocześnie cleanera i 1 kroplę poli. I tu spokojnie sobie wymieszam tą farbę. Ona jest tak średnio gęsta, nie jest za rzadka, ale nie jest też za gęsta, tak żeby idealnie przepływała przez aerograf. I tak, jeżeli chodzi o ciśnienie, oczywiście te dane, tak jak już powtórzę się, będą pokazywane na ekranie, jak i również w opisie pod filmem. Ciśnienie moje na kompresorze jest ustawione na 20 PSI. I to jest takie stałe ciśnienie u mnie. Farby nie ma za wiele, ale powinna ta ilość nam spokojnie pokryć
zamalować właśnie, żeby nie było widać czarnego koloru. Na początku zapewne się zdziwicie. Oczywiście warto zawsze przed rozpoczęciem malowania, po wlaniu farby do aerografu sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo. I tutaj warto z daleka natryskiwać, nie dawać po prostu do końca, tylko delikatnie sobie nałożyć tą farbę. I ta farba jest o tyle dobra, że przede wszystkim zauważyłem w innych farbach, że po prostu one potrafią przesiąknąć przez taśmę maskującą nawet renomowanych firm. Teraz poczekam aż ta farba wyschnie i tą samą, myślę, ilością pomaluję drugą warstwę. Myślę, że tutaj już za drugim razem spokojnie pomalujemy, przynajmniej ja pomaluję na odpowiedni odcień, będzie zasłonięty czarny podkład. A jeżeli nie, to chwileczkę poczekamy i nałożymy trzecią warstwę z tego samego rozlania farby. Najlepszym sposobem malowania jest malowanie biały podkład, żółty i na to dopiero zamaskować i czarne pasy namalować. Ale tutaj po prostu ja specjalnie Wam to pokazuję, jak właśnie ta farba bardzo dobrze też nią się maluje i nie stwarza grubych warstw. Dobrze, myślę, że wystarczy. Jeżeli chodzi o test tych farb, pokaz dla Was, to bez problemu wszystko jest już dobrze pomalowane. To sobie zdejmiemy taśmy maskujące. I proszę zwrócić uwagę, przy dużej ilości farb akrylowych innych producentów, powiem Wam, że ja zetknąłem się z tym, że te farby potrafiły, mimo tej samej, powiedzmy, gęstości potrafiły wpłynąć pod taśmę maskującą, co nie jest fajną rzeczą. Bardzo proszę, tak prezentuje się pomalowane i tutaj jak dobrze się przyjrzycie, przynajmniej ja teraz tak jak patrzę, nie zauważyłem odcięć takich jakby grubszych warstw farby na danym elemencie. Czyli proszę bardzo, ja na przykład jestem z tych farb bardzo zadowolony. Wiele osób może na początku zdziwić cena, ponieważ taka farba, pojemnik 30 ml, czyli tak jak tutaj właśnie Wam prezentuję, o, poleciała mi farba, muszę sobie słoiczek umyć. Przykładowo, tak jak tutaj, taka farba, czy nawet tutaj mam do swoich amerykańskich samolotów Green Zinc Chromate. I powiem Wam, że ta farba jest bardzo ekonomiczna, mimo swojej ceny 31 zł 18 groszy w sklepie Tank Models, czyli u mnie. I tutaj jest bardzo ważną rzeczą, że jak sobie weźmiemy na przykład, powiedzmy, tu akurat biorę Vallejo, którego jeszcze używam nadal, ale powoli sobie wymieniam. Właśnie mówię o tym efekcie pozostawiania farby na buteleczkach farb, jak i również często bywa, że tutaj zbiera się na dzióbku, ja akurat czyszczę to, po malowaniu się dość dużo farby zbiera, a jeżeli chodzi o Mission Models, tu jest farba, której dość długo nie używałem, jest to farba do rafu. I proszę zwrócić uwagę, pigment spadł na dół, tu jest płyn ten rozcieńczający. I jak widzicie, farba nie osadza się na ściankach, a po wymieszaniu
Już tu nie ma czegoś takiego jak osadzający się pigment. Ta farba już idealnie tak naprawdę wymieszała się i jest gotowa do malowania. I między innymi dlatego ja polubiłem tę farbę, bo jest ich więcej. Nie ma czegoś takiego, bo niestety farby tego typu, na przykład tak jak tutaj prezentuję Wam Vallejo czy Amo, innych producentów akrylowych, często bywa tak, że te farby bardzo szybko nam się kończą, a ze względu na bardzo ekonomiczne podejście producenta i specjalną formułę tych farb, te farby naprawdę będą nam długo służyły. No w zależności od ile malujemy oczywiście. A druga sprawa, nie będziemy ich musieli wymieniać ze względu na to, że na przykład stwardniał nam pigment na samym dnie, albo się zrobił z tego, no, tak kolokwialnie powiem, taki glut, którego nie jesteśmy w stanie wymieszać. Ja oceniam te farby bardzo wysoko. Można powiedzieć, tak jak producent mówi, że są to farby klasy premium i myślę, że tak też jest. Takie jest moje zdanie. Jeżeli macie do czynienia z tymi farbami, to bardzo proszę, wypowiedzcie się w komentarzach. Pod filmem są one do Waszej dyspozycji. No i oczywiście pamiętajcie o raz, dwa, trzy. No i oczywiście możecie film też podbić. Pozdrawiam Was, do następnego filmu.